Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, cierpię nieskończenie za to, co was czeka, cierpię za to pokolenie opętane przez zło, cierpię widząc, jak moje dzieci z rozkoszą zabijają się nawzajem, tak bardzo cierpię widząc, jak moje dzieci zabierają ciała swoich braci i sióstr i wystawiają je jako trofea wojenne. Zaiste wszystko jest zapowiedziane, a mimo to człowiek zdołał prześcignąć szatana w jego własnym złu. Ten wróg duszy wylał na człowieka całą swoją nienawiść, a człowiek podwaja ją i potyka, zabijając tylko dla radości. Również szatan wniósł do umysłu, myśli i serca człowieka to pragnienie, te żądze krwi swoich braci i sióstr. Celem szatana na te czasy ostateczne jest zniszczenie człowieka, a osiąga to bez bezpośredniego działania, gdyż człowiek pracuje dla niego. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, tak bardzo ogłosiłam ludzkości prośby Świętej Trójcy, a wy je zapomnieliście i odrzuciliście. W tej chwili wszystko, o co prosiłam i co ogłosiłam w imię Świętej Trójcy, przy odmowie zwraca się przeciwko samej ludzkości. Widzicie z daleka wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Chinach i w innych narodach, zapominając, że groza i terror rozprzestrzeniają się, a terroryzm, jak jedna z wielkich macek szatana, rozprzestrzenia swoją nienawiść do innych narodów. Wkrótce ludzkość ze zdumieniem zobaczy, jak nienawiść osoby opętanej twardością serca i nienawiścią do swoich braci i sióstr, jest w stanie osiągnąć niewyobrażalne rozmiary. Niewyobrażalne bóle powstaną na całym świecie, podczas gdy wielcy politycy wielkich mocarstw zgromadzą się, aby rozmawiać o ekonomii swoich narodów, odrzucając na bok życie człowieka, które jest tym, co najświętsze, ponieważ dla nich człowiek reprezentuje ekonomię, a nie miłość, miłosierdzie czy przebaczenie. Człowiek nie jest rozpoznawany jako świątynia Ducha Świętego, ale jako kolejny przedmiot wykorzystywany przez wielkich i potężnych tego świata do realizacji ich złych planów. Umiłowane dzieci, cierpię bezgranicznie za tych niewinnych, którzy są torturowani i cierpią z powodu terroryzmu. Cierpię za te kobiety, które są przedmiotem gwałtów i tortur. Cierpię za te niewinne małe istoty, które w tej chwili są jednocześnie maltretowane i ścierane z powierzchni ziemi. Człowiek wciąż nie zrozumiał, że głównym celem szatana jest położenie kresu niewinności. I on to zrobił. Moje dzieci, wzywam was do modlitwy, wzywam was do przyjęcia mojego Syna w sakramencie Eucharystii i wzywam was przede wszystkim do przekształcenia tej modlitwy we wspólne działanie, abyście podnieśli swój głos i w ten sposób skończyła się niesprawiedliwość wobec osoby ludzkiej. To jest moja prośba jako matki, chociaż wiem, że terror będzie wzrastał każdego dnia bardziej i dosięgnie najbardziej niewinnych narodów. Wiem, że wojna jest w jednej chwili od człowieka i żadna siła nie zakwestionuje użycia swojej broni, aby osiągnąć zwycięstwo. Pod Babel człowiek walczył i starał się zbudować wieżę i dotrzeć do Boga. W tej chwili człowiek walczy, aby za każdym razem bardziej się pogrążyć i być jeszcze jednym z wyznawców szatana. Kościół mojego Syna musi zdecydowanie podnieść głos i dać się usłyszeć, musi zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości, której stale poddawana jest osoba ludzka. Milczy się przed prześladowaniami, którym poddawany jest każdy niewinny. Zachowuje się szacunek dla człowieka, aby nie przeszkadzać potężnym narodom. Kościół mojego Syna musi działać na podobieństwo mojego Syna i nazywać każdą rzecz po imieniu. Mój Syn oddał swoją krew na krzyżu za całą ludzkość,
a w tej chwili człowiek jest spragniony krwi niewinnych, aby zaspokoić szatana. Kobieta jest atakowana, bo szatan wie, że przez niewiastę, przez tę matkę znów zostanie pokonany i przykuty w otchłani na 1000 lat i dłużej. Ale zanim to nastąpi, Kościół mojego Syna musi zrozumieć i mieć świadomość, że mój Syn oddelegował go do bycia posłańcem miłości. Moi ukochani, idźcie odwiedzić mojego Syna, aby łaska Ducha Świętego ogarnęła was i to On pracuje i działa w każdym z was i przez każdego z was, dla dobra ludzkości. O jakże mój Syn boleje widząc, jak Jego dzieci nieustannie zapierają się Go. Wzywam was, abyście byli braterscy. Wzywam was, abyście byli jedno w miłości mojego Syna. Ze smutkiem widzę, jak jedni spierają się z innymi, jak niektóre moje dzieci krytykują innych, jak technologia jest wykorzystywana do zaprzeczania mojemu słowu, tracąc w ten sposób czas, który jest złotem, a nie wzywając i przekonując wszystkich do jedności. Wszystko jest już zapowiedziane, człowiek przeżywa wielki ucisk, z tą różnicą, że on się zaczyna i nie stał się powszechny. Wielka plaga dotarła już do Europy i będzie się rozszerzać, inna plaga, którą jest brak miłości i złość człowieka. Matka zawsze szuka przebaczenia dla swoich dzieci, ale widząc, że nie słuchają jej próśb, musi prosić Syna, aby zstąpił ze swoją sprawiedliwością, aby powstrzymać tak wielką masakrę, która nieustannie przeszywa moje serce. Moi umiłowani, nie odrzucajcie moich próśb, wierzcie nadal i pomnażajcie miłość wobec mojego Syna. Kochajcie za tych, którzy nie kochają, wierzcie za tych, którzy nie wierzą. Wiem, że moja armia jest mała, moja armia dusz miłości zjednoczonych ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi zastępami niebieskimi. Pozostańcie zjednoczeni, wszyscy, którzy są moimi dziećmi, wszyscy, którzy są dziećmi mojego boskiego Syna, pozostańcie zjednoczeni, ponieważ w chwili, w której się rozdzielicie, w tej chwili nie będziecie już ani zdobyczą, ani przynętą, ale łupem szatana i jego zwolenników. Na końcu człowiek przekaże ziemię swemu Stwórcy. Nie oszukujcie się, moi ukochani, musicie podtrzymywać modlitwę i podnosić głos w imię mojego Syna i w imię tej cierpiącej i opłakującej matki. Kocham was, moje błogosławieństwo idzie z wami nieustannie, ale musicie uświadomić sobie, że mój Syn jest jednocześnie miłosierdziem i sprawiedliwością. Błogosławię was, kocham was, pozostańcie w pokoju mojego Syna, Matka Boża.